Witam po raz kolejny w naszym dziale zjawiska niewyjaśnione, zjawiska nadprzyrodzone. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie troszeczkę porozmawiali na temat czegoś takiego, czy podróż w czasie jest w ogóle możliwa, a jeżeli jest możliwa, czy byłaby ona możliwa tylko do równoległych wszechświatów? Bo nie wiem, czy wiecie, ale badania na ten temat były przeprowadzane na różne sposoby i dzisiaj chciałem parę słów na ten temat powiedzieć. Ale zanim oczywiście przejdziemy, będę wdzięczny za zalajkowanie naturalnie tego naszego dzisiejszego spotkania, za zostawienie komentarza, choćby miał być to komentarz taktyczny, no i również pogrzebania, poszperania, zasubskrybowania kanału. No i będę wdzięczny, jeżeli ktoś włączy się w grono wspierających, bo wspierający ma więcej możliwości, może sam zaproponować temat. No i na jego życzenie temat będzie zrealizowany na tym kanale. Więc naprawdę warto być wspierającym, warto mieć świadomość, że nie poszedłem na piwo, tylko raz w miesiącu 5 zł z piwa wrzuciłem i dzięki temu rozwija się kanał i mam wpływ na jego rozwój i pogłębiam wiedzę. No ale to zostawiam już waszej uwadze, nie zapomnijcie o tym, bo to jest ważne do rozwoju tego kanału, który przecież dla was działa. Pojęcie w ogóle podróży w czasie, powiem wam coś takiego, że od dziesięcioleci w ogóle fascynuje zarówno naukowców, jak i wszystkich, myślę, twórców science fiction, bo tradycyjnie jest to kojarzone z wehikułami czasu, z jakimiś paradoksami. No i ta podróż w czasie była przez wiele lat uważana często za taką czysto teoretyczną koncepcję. No ale dzięki postępom w fizyce teoretycznej i kosmologii pojawia się coraz więcej takich spekulacji, które są poparte modelami matematycznymi, że podróże w czasie mogą być możliwe, chociaż z pewnymi ograniczeniami. No jedną z najbardziej ekscytujących hipotez jest taka możliwość podróżowania w czasie, ale tylko i wyłącznie do alternatywnych, równoległych wszechświatów. No i Albert Einstein w swojej szczególnej teorii względności, która pojawiła się w 1905 roku, wykazał, że czas nie jest absolutny, jest względny i zależy od prędkości poruszającego się obiektu. Z kolei ta ogólna teoria względności z 1915 roku wskazuje, że silna grawitacja, na przykład czarne dziury, mogłyby wpływać na upływ czasu. No i to otworzyło drzwi do takich teoretycznych modeli podróży w czasie. Na przykład weźmy sobie taką dylatację czasu. Astronauta lecący z prędkością bliską światła starzeje się wolniej niż osoba, która jest na Ziemi. Albo weźmy sobie czarne dziury, tunele czasoprzestrzenne. Teoretycznie możliwe są przejścia przez taką czasoprzestrzeń, które łączą różne momenty w czasie i w przestrzeni. Istnieją też pewne takie paradoksy czasowe. Na przykład jednym z głównych problemów z podróżami w czasie jest paradoks dziadka. Nie wiem, czy go znacie. Na przykład paradoks dziadka polega na tym, co stanie się, jeśli podróżnik cofnie się w czasie i nie uniemożliwi istnienie samego siebie. No i to prowadzi do pewnych logicznych sprzeczności. No i to właśnie ten problem otwiera drzwi dla hipotezy o równoległych wszechświatach. W 1957 roku Hugh Evans III zaproponował tak zwaną interpretację wielu światów. Zgodnie z nią, oczywiście każda decyzja i każde zdarzenie tworzy rozgałęzienie rzeczywistości, w wyniku czego powstają równoległe wszechświaty. No i w tych równoległych wszechświatach moglibyśmy istnieć jako inne wersje siebie, na przykład, tak? Jakie by mogły być wszechświaty, wieloświaty w kosmologii? Na przykład inflacja kosmologiczna sugeruje, że nasz wszechświat jest tylko jednym z wielu baniek w większym takim multiversum. No, oczywiście niektóre modele strun, na przykład istnieje taka teoria M, która zakłada istnienie aż 11 wymiarów. No i w czasie to przenosi cię w przeszłości twojego świata, no ale raczej przenosi cię to do alternatywnej rzeczywistości. No i zgodnie z tą koncepcją cofnięcie się w czasie nie przenosi właśnie do twojego świata, ale do tej innej rzeczywistości. Kip Thorne, laureatak na marginesie Nagrody Nobla wraz z Mitchellem Morrisem i Ulvim Yurtseferem zaproponował w 1988 roku tunel, taki model tunelu czasoprzestrzennego, który
oczywiście pod pewnymi warunkami mógłby funkcjonować jako maszyna czasu. No, oczywiście problem wymagałoby to istnienia tak zwanych egzotycznych materii mającej ujemną energię. Z kolei naukowcy tacy jak David Deutsch z Uniwersytetu Oksfordzkiego, David Deutsche, to by się chyba czytało po niemiecku, sugerowali, że podróżnik w czasie trafiałby do alternatywnej rzeczywistości, rozwiązując w ten sposób taki właśnie paradoks dziadka. No i David zaproponował model matematyczny w ramach teorii kwantowych komputerów, gdzie ta rozgałęziona rzeczywistość byłaby logicznie spójna. Były też przeprowadzane eksperymenty myślowe i różne realne zjawiska. Na przykład eksperyment z zegarami atomowymi potwierdził dylatację czasu, bo zegar poruszający się samolotem opóźnił się względem zegara naziemnego, tak? Albo weźmy sobie, że w zderzeniu cząsteczek z wysokimi energiami testowane są też modele wykraczające poza naszą znaną fizykę. No i niektórzy badacze sugerują w ogóle, że mogłoby one być a w ogóle hipotetycznie oni sugerują, że mogłyby one ujawniać interakcje z równoległymi światami. Istnieją też różne filmy, takie jak Interstellar, Rick and Morty, Dark, czy na przykład Avengers Endgame i one pokazują podróże w czasie właśnie jako przejście do alternatywnych wszechświatów, a nie cofnięcie się w czasie tej właśnie rzeczywistości. Co wiemy, a co pozostaje spekulacją. Podróże w czasie są możliwe w sensie fizycznym, bo na przykład może istnieć dylatacja czasu i teoretycznie przy użyciu tuneli czasoprzestrzennych. Przejścia do alternatywnych wszechświatów są logiczne i spójne matematycznie, choć nie mamy jeszcze sposobu ich doświadczać. Natomiast podróżowanie w przeszłości w naszej własnej linii czasowej prowadzi do sprzeczności i jest to raczej wykluczone. Jak każda decyzja tworzy nowy wszechświat, no inaczej może, powiedzmy sobie tak, jeżeli każda decyzja tworzy nowy wszechświat, to czy tak naprawdę jesteśmy wolni, tak? Czy może żyjemy w jakiejś nieskończonej liczbie wersji siebie, tak? Bo podróż w czasie w takim ujęciu przestaje być wyłącznie problemem fizycznym, ale staje się takim pytaniem o tożsamość, świadomość, no i duszę oczywiście. Kilka takich ciekawostek jeszcze i nieoczywistych faktów chciałbym przytoczyć. Załóżmy, w 1971 roku w eksperymencie Hafal-Kettinga 2 zegary atomowe zostały umieszczone na pokładach samolotów lecących właśnie w przeciwnych kierunkach. No i po powrocie wykazano, że czas płynął dla nich z różną prędkością, zgodnie z przewidywaniami Einsteina oczywiście. Różnice wynosiły nanosekundy, ale potwierdziły teorię względności w praktyce. Obserwując w ogóle gwiazdy, które krążą wokół supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej, potwierdzono, że ich ruch został spowolniony z naszego punktu widzenia, no i zgodnie z efektem dylatacji czasu. I gdyby człowiek krążył blisko horyzontu zdarzeń, dla niego mogłyby minąć dni, podczas gdy na Ziemi w ogóle upłynęłyby lata. Hugh Everett, który jest twórcą teorii wielu światów, nigdy nie zyskał uznania za życia. On dopiero po swojej śmierci, czyli w roku 1982, jego koncepcja zyskała popularność w środowiskach fizyków. Co ciekawe w ogóle, jego syn Mark Oliver Everett, on jest liderem zespołu ALES, dowiedział się o dokonaniach ojca z dokumentów BBC. W 2018 roku zespół naukowców analizujący dane kosmicznego teleskopu Plancka sugerował też, że anomalia w mikrofalowym promieniowaniu tła mogą być właśnie takim echem kolizji naszego wszechświata z innymi wszechświatami. Powiem szczerze, że jest to kontrowersyjne, no ale dosyć intrygujące, tak? W ramach w ogóle teorii strun istnieją obiekty zwane brany, brans po angielsku, czyli takie wielowymiarowe struktury, które mogą unosić całe wszechświaty. Więc teoria ta sugeruje, że nasz wszechświat może być jedną z takich bran, która unosi się obok innych niewidzialnych, ale oczywiście równoległych światów. Wspomniany przeze mnie David Deutsch, czy Dutch, nie wiem jak to tam czytać, był promotorem teorii o wielu światach i zaprojektował taki model kwantowego komputera, który rozważał wszystkie możliwe ścieżki rozwoju rzeczywistości jednocześnie. No w ogóle to nie jest fikcja, bo Google i IBM już dzisiaj eksperymentują z komputerami, które rozważają różne stany rzeczywistości naraz. No w jednym z eksperymentów mechaniki kwantowej, taki kwantowy eksperyment kasujący z opóźnionym wyborem, obserwacja
fotonu zmienia jego zachowanie, nawet po jego przejściu przez przeszkodę, co też sugeruje dziwną taką komunikację wstecz w czasie. Tak naprawdę jest to nadal niezrozumiałe do końca, powiem szczerze. No ale jeszcze inne ciekawostki. Na przykład w 2000 roku w internetowych grupach pojawił się John Titor, taki rzekomy żołnierz z roku 2036, który opisywał alternatywną przyszłość Stanów Zjednoczonych. No jego techniczne opisy maszyny czasu, rzekomo oparte na ogólnej teorii względności, zadziwiły niektórych fizyków, chociaż dziś traktuje się to jako taki, bym powiedział, mit internetowy. W niektórych w ogóle też środowiskach naukowo-fantastycznych pojawił się termin chronoauta, czyli osoba zdolna do podróżowania w czasie, szczególnie między liniami rzeczywistości. Tam istnieją nawet sympozja naukowo-filozoficzne, które dyskutują nad możliwością powstania takiej profesji w przyszłości. A jeśli chodzi o religię, to wiecie, w buddyzmie i hinduizmie istnieje takie pojęcie jak kalp. Kalp jest to taki długi cykl kosmiczny, w których wszechświaty pojawiają się i znikają. I ten wieloświat w nauce zaskakująco przypomina te starożytne koncepcje wielokrotności rzeczywistości. Więc tak naprawdę, jeśli każda decyzja tworzy nową rzeczywistość, to trzeba by powiedzieć, że istnieje nieskończona liczba ja, żyjących zupełnie w innych życiach, tak? No i to prowadziłoby też do pytania, czy każda wersja mnie jest mną rzeczywiście. I czy podróż do tych równoległych światów to naprawdę podróż w czasie, czy raczej jest to może spotkanie z sobą, który podjąłby jakąś inną decyzję. A co wy na ten temat sądzicie? Powiedzcie w komentarzu, wrzućcie, no i włączcie się do grona wspierających i wtedy będziecie mogli te tematy poszerzać na kanale i bez najmniejszego problemu będziemy dalej nad tymi tematami, które was interesują skupiali. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu.